Na wysokości 3726 metrów wznosi się majestatyczny szczyt Mount Rinjani, drugiego najwyższego wulkanu w Indonezji i jednego z najbardziej popularnych trekkingów w całej Azji Południowo-Wschodniej. Z jednej strony epickie widoki, chmury pod stopami i krajobrazy jak z innej planety, z drugiej zaś wulkaniczny pył, strome zbocza i mordercza wspinaczka, która nieustannie testowała naszą wytrzymałość. To góra, która jest tak samo piękna, jak i wymagająca. A dowodem na to będzie to, co za chwilę zobaczycie. Jak tam? Hejka kochani, w tym odcinku zabieram Was na Mount Rinjani, czyli jedno z najpiękniejszych miejsc na Lomboku i jednocześnie jedną z najtrudniejszych przygód w naszym życiu. Opowiem Wam, jak wygląda organizacja takiego trekkingu, którą opcję wybraliśmy i dlaczego, oraz w pełni zrelacjonuję, jak wygląda wspinaczka na szczyt bez koloryzowania. Od pierwszych kroków na szlaku, poprzez nocne podejście na szczyt, aż po moment, w którym zaczynasz się zastanawiać, czy aby na pewno był to dobry pomysł. Gotowi? No to zaczynajmy! Witajcie, jest godzina 3:55. Za 5 minut przyjeżdża nasz transport, który zabiera nas do miejscowości Senaru, gdzie zaczyna się nasz hike na wulkan Rinjani. Hike jest bardzo trudny. Niestety całą noc padał deszcz i prognoza na ten weekend nie jest obiecująca. Ma ponoć lać, także trzymajcie kciuki, żebyśmy dali radę i żebym nie zamarzła idąc na ten wulkan. Także już się ogarniamy i czekamy na nasze auto. Tak więc o 4 rano ruszamy skuty w stronę Senaru, czyli punktu startowego naszego trekkingu. Po dojeździe na miejsce czeka na nas śniadanie. Jest 6:30, jechaliśmy równo 2,5 godziny, niedługo zaczynamy. I teraz mamy jeszcze w pakiecie śniadanie. Łukasz ma omlet z serem, owocki i dla mnie banana pancake. Dobra. Mi już jest zimno, więc powodzenia. A potem jeszcze kilka kwestii organizacyjnych. Zanim zostaniecie dopuszczeni do wspinaczki na Mount Rinjani, to musicie przejść medical check. Sprawdzają ciśnienie, tętno, poziom tlenu we krwi i temperaturę. Chodzi o to, żeby upewnić się, że organizm jest gotowy na wysokość i duży wysiłek. Do tego dochodzi jeszcze oficjalna rejestracja uczestników i dopiero po tym wszystkim wskakujemy na pakę i ruszamy na linię startową. No i po minionej godzinie jesteśmy na punkcie startowym przy gejcie. Najpierw był medical, potem wieki czekaliśmy na rejestrację i teraz zaczyna się nasz hike. Rinjani jest już w chmurach, więc nie widzimy. I przed nami godziny wędrówki, czas start. Oto nasz przewodnik, szeroki uśmiech na start, zobaczymy na jak długo, a przed nami już oficjalna brama wejściowa szlaku, także let's go! I zanim ruszymy, to szybki przegląd opcji trekkingu, bo tutaj wybór trasy robi naprawdę ogromną różnicę. Na tę wyprawę zabrali nas Joe Trekking Rinjani i serio mega polecajka. Opinie Google te na TripAdvisorze czy w social mediach tylko to potwierdzają, a ode mnie też solidna piąteczka. My ze względu na ograniczony czas i to, co chcieliśmy zobaczyć, zdecydowaliśmy się na opcję Rinjani Summit 2 dni i 1 noc. To intensywna wersja, której celem jest jedno – szczyt 3726 metrów. Także startujemy z Senaru, idziemy przez ogromne sawanny i pierwszego dnia docieramy na krawędź krateru, gdzie nocujemy. W nocy wstajemy i ruszamy na szczyt, żeby zdążyć na wschód słońca na górze, a potem schodzimy z powrotem tą samą trasą w stronę punktu startowego. Ważna informacja, ta opcja nie obejmuje zejścia do jeziora kraterowego, także jeśli chcecie zobaczyć Segara Anak, to lepszy będzie trekking 3 lub 4-dniowy. Koszt naszej wyprawy to około $200 za osobę, więc jak na Lombok to zdecydowanie nie jest tania opcja. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto, przyjdzie do Was sama w trakcie tego filmu. Idziemy już pierwszą godzinę. Przed nami pierwszy większy postój. Inklinacja rośnie. Początek trasy jest całkiem łagodny, jest pięknie, zielono, chmury suną po zboczach i idzie się całkiem przyjemnie. Pierwszy krótki przystanek, jest gorąco, co nie?
Już nie jest mi zimno i teraz wyszliśmy z dżungli i będziemy szli już tylko w słońcu. Tam o. Idziemy, a przed nami już przystanek drugi. Teraz czekać nas będzie lunch i ogólnie tutaj można sobie wyjechać też motorem. I wkurza to, bo idziemy, a cały czas warczą. Nie wiem, czy słyszycie, ale właśnie podjeżdżają ostatnie motory. Strasznie głośno. Małpy biegają. Małpy biegają, to spadamy, bo nie lubię małp. Let's go. No i docieramy do drugiego punktu, gdzie czekać nas będzie lunch. I tutaj dzisiaj śpimy, a tam jutro idziemy. Jesteśmy teraz na przystaneczku, dostaliśmy elektrolidę. I tutaj teraz będziemy coś pałaszować. Teraz Wam pokażę, co nam przygotowali. I taki ładny, kolorowy lunchek dostaliśmy. Jak jest? Bardzo dobre. Zrobiło się bardzo niewesoło. Leję. A nie chcecie wiedzieć, ile godzin nam zostało? Ja też nie chcę wiedzieć. No ale nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu iść dalej. Przez praktycznie cały odcinek trzeci lało tak mocno, że nawet nie wyciągnęłam kamery. Także teraz szybka relacja z przystanku numer 4, gdzie niektórzy z nas mieli już naprawdę serdecznie dosyć. Doszliśmy do punktu 4, wcześniej lało, więc płaszcze przeciwdeszczowe, było super, ekstra stromo. Doszłam pierwsza, czekam na całą resztę ekipy. Teraz się przejaśniło, ale już grzmi u góry, więc zobaczymy. Mamy jeszcze kilometr do naszego campsite'u. Także jest lepiej niż myślałam, ale jest bardzo, bardzo wymagająco, więc jak nie ćwiczycie na co dzień, to zastanówcie się 2 razy. Czekam na resztę ekipy. Idzie SpongeBob! Jak tam? SpongeBob pozostawia to bez komentarza po prostu. No to chwila oddechu, żegnamy przystanek numer 4 i ruszamy na ostatnią prostą. Robi się coraz stromiej, więc trzeba być maksymalnie skupionym. Jest ślisko, pod nogami korzenie, a pogoda w dalszym ciągu nie rozpieszcza. Kilometry w nogach i narastające zmęczenie czuć już naprawdę mocno. Złe wieści. Wraca deszcz. I właśnie słychać grzmoty, więc burza jest nad nami. A jeszcze z godzinka. Tam gdzieś jest nasz kamp, a tam szczyt Ringiani. No rano będzie niezły challenge. No i moi drodzy, na pieprza mamy burzę. Zmiana outfitu. Idziemy dalej. Końcóweczka na dziś. Są namioty. Jesteśmy w domu. No i docieramy na krawędź krateru. Zmęczeni, mokrzy, brudni, ale szczęśliwi. A widoki, które zostają nas chwilę po przyjaśnieniu, wynagradzają absolutnie wszystko. Te szare to nasze. Jak oceniasz hike? Trudności dla mnie? No bym dać 10 dał, no ja już 10 nie na mogę. 10? Dla mnie tak. Kondycyjnie spoko, ale po prostu długo i powrót to będzie katorga. Bo tutaj teraz na koniec to już leciałem po prostu po tym pyle, nie? No ja też, ale tam będzie gorzej na Jakikolwiek szczycie. krok, no. Oto nasze chaty na dzisiejszą noc. Jesteśmy już w namiocie, na pieprza deszcz. Teraz nie mam pojęcia jaki jest plan, bo mamy godzinę 16:30 dopiero. Leje, robi się już chłodno. Więc pewnie jeszcze przyniosą jakiś food i trzeba będzie iść spać i przespać ten chłód. I o 2:00 zaczyna się rzeźnia. Pan powiedział, że jest to najgorszy odcinek, więc biorąc pod uwagę, że złe odcinki już były, to wish us luck, powodzonka, ale damy radę. Mamy fried banana z czekoladą i ciepła herbatka i już się niesie. Próbujemy. Przepyszna. Po takim hajku wchodzi jak złoto. Łukasz idzie na misję siku.
ubiera się cały, leje. Mi się tak chce siku, ale ja trzymam na maksa, przed pójściem spać dopiero pójdę. Bye! Powiem wam, że jest 5:30 i temperatura spada. Już się boję, bo na szczycie ma być 0 stopni, teraz jest pewnie z 20, zaraz ma być 10, więc kurde, będzie ciężko. Jest godzina 1:45. Wstajemy i idziemy na szczyt. Jest zimno, będzie ciężko. Mały carb loading. No i dopiero teraz zaczyna się prawdziwa walka. W ciemności, zimnie i w środku nocy zaczynamy podejście. I szybko rozumiemy czemu ostatni fragment to zdecydowanie najgorszy odcinek. No, jest ciężko. Moja grupa nie mam pojęcia gdzie jest, bo są gdzieś z tyłu. Ale idziemy 2 kroki do przodu i 1 w tył. Takie jest ratio. Półwulkaniczne sprawia, że wszystko jest bardzo ciężkie, ale damy radę. To wszystko to są ludzie. Czasu do zachodu coraz mniej, także nie zatrzymuję się i lecę dalej. Godzina 15 do końca i ponoć dzisiaj to najgorszy odcinek. Ogólnie wczoraj to była łatwizna w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, bo idziemy cały czas po prewulkanicznym, super stromo i ostatni part. Let's do this. Szybkie ładowanie bang-bangiem i w drogę, bo już zaczyna świtać. Końcóweczka, ostatnia prosta i będzie szczyt. Jest to zdecydowanie najtrudniejsza rzecz, jaką zrobiliśmy w życiu. Hardcore. Ale jest pięknie. Gdzieś tam jest koniec. Im bliżej szczytu, tym chłodniej, więc dokładam warstwy i ostatnie podejście. No, do tego widoczku było warto. No i oto szczyt Ringiani o wschodzie słońca, czyli moment, dla którego wszyscy tu jesteśmy. Widok jest absolutnie niesamowity. Surowy i dramatyczny krajobraz wygląda jak z innej planety, a pogoda zrobiła nam ogromną niespodziankę i akurat na ten moment odsłoniła całe niebo. Dzięki temu mogliśmy podziwiać Ringiani w pełnej okazałości. Ogromny krater, dymiący wulkan na dole, jezioro Segara Anak i ostre zbocza opadające w dół. Bez przesady to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Myślałam, że Łukasz nie dojdzie, ale 40 minut później doszedł. Tam leziemy. A dom jest 100 godzin później. Finish jest za jakieś 8 godzin prawdopodobnie. Droga jest bardzo nieprzyjemna. Ja się już wypieprzyłam kilka razy. Ale pięknie. Tam z wulkanu się dymi. Powrót to kolejne godziny schodzenia w dół, zmęczenie, śliskie zejście i pogoda, która zmienia się dosłownie co chwilę. Patrzcie na to, 10 minut później jesteśmy we mgle, nic nie widzimy. Tutaj jest krater gdzieś tam, tutaj też. Stary idzie. I właśnie wtedy jeszcze bardziej dociera do nas, jak niebezpieczna potrafi być ta góra. I serio, nie przesadzam, bo tutaj chwila nieuwagi może skończyć się naprawdę bardzo źle. Powiem wam, że jest masakra. Droga powrotna to jest tragedia. Moje kolana już się wypisały z tej atrakcji, a jeszcze przed nami jest 7 godzin. Jest przepięknie, ale kolana bolą, bo cały czas idziemy po żwirze w dół, więc jest ciężko. I tak to wygląda właśnie. Potyczki co dosłownie kilka sekund. Campsite tam, dalej daleko. Buty są RIP. Wróciliśmy do kampu, było ciężko.
kolana odmawiają posłuszeństwa, a przed nami jeszcze 7 godzin hajka w dół. Także zdecydowanie jest to super, ultra trudny hike. Jeżeli ćwiczycie, to polecam, bo widok był po prostu niesamowity, ale wymaga to bardzo dużo siły fizycznej i psychicznej, bo to iście w nocy po ciemku to był po prostu hardcore, ale jest przepięknie. Zobaczcie, jak nasz kamp wygląda. Przysiad po Ringiani. Także po tym zajeździe fizycznym już relaksik i zasłużony chill na plaży Tanjung An. Podsumowując, Ringiani zdecydowanie nie jest dla każdego. To trekking, który wymaga przygotowania, kondycji fizycznej i przede wszystkim pokory. Z jednej strony oferuje niesamowite widoki i przygodę życia, z drugiej zaś momentami naprawdę brutalny szlak. Czy było warto? Zdecydowanie tak. To na zawsze pozostanie jedna z najwspanialszych przygód w naszym życiu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego odcinka bądź sugestie co do kolejnych, to śmiało dajcie znać w komentarzu. A jeżeli ciekawi Was życie i praca na Lomboku oraz najciekawsze miejsca i atrakcje, jakie oferuje ta wyspa, to zapraszam do mojego poprzedniego filmu, w którym o tym wszystkim dokładnie Wam opowiem. Tymczasem dzięki za wytrwanie do końca, za każdego nowego lajka, suba czy komentarz, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa, pa!